Cześć! Zastanawiałeś się kiedyś, jak w kilku krokach zweryfikować swój pomysł na biznes? Jak utworzyć prototyp? Jak sprawdzić, czy w ogóle Twój pomysł ma sens? Czy koncepcja na skomercjalizowanie Twojego pomysłu jest faktycznie rzetelna? W tym odcinku pokażę Ci, jak ja do tego podchodzę i sobie z tym radzę w praktyce. Może z tego coś zainspiruje Ciebie, abyś samemu mógł to przetestować. Zastanawiasz się pewnie, jak to się zaczęło. To, co widzisz teraz na ekranie, to specyfikacja projektu, którą przed chwilą widziałeś po lewej stronie. Potem przeszedłem do realizacji tego po prawej stronie. Kiedy stworzyłem pierwszą wersję aplikacji, zorientowałem się, co tak naprawdę chcę. Już miałem bardziej dopracowany w głowie plan, koncepcję, ideę, czym ta aplikacja powinna być. Dzięki uprzejmości Michała Abramczuka i jego gościa mogłem skorzystać z ich pierwotnego prompta, który pozwolił mi stworzyć tą właśnie pierwszą wersję aplikacji i zastanowić się nad tym, co tak naprawdę ja chciałbym zrealizować. Zatem w tym odcinku nie doświadczysz tego, jak zrobić tą pierwszą wersję, tylko pokażę Ci, jak zrobić tą drugą wersję. A tą pierwszą wersję to zachęcam po prostu do obejrzenia całego materiału na kanale Mikołaj Abramczuk, w którym jego gość przedstawia, jak do tego wszystkiego podejść, kiedy nie mamy żadnego pojęcia ani nic nie wiemy. Także to jest bardzo dobry tutorial na początek. Polecam gorąco. Teraz pokażę Wam, jak w tym pierwszym projekcie przygotowałem odpowiedni plik, który pozwolił w Antigravity to wszystko wykonać, ponieważ na załączonym tutorialu oni używają Lovable, a ja Antigravity. To jest ta jedna z kluczowych różnic. Poza tym plikiem miałem załączony jeszcze jeden, ale nie jestem pewien, czy AI za każdym razem z niego czytało. Ale to był tylko pierwszy projekt, pierwsza wersja, bo nie za bardzo wiedziałem, jak do tego wszystkiego się zabrać i byłem ciekaw, czy na podstawie tamtego tutoriala jestem w stanie po prostu przenieść to wszystko do Antigravity i ogólnie udało mi się. Natomiast w ramach drugiego projektu zdecydowałem do tego się podejść już zupełnie inaczej, a mianowicie samemu wygenerować sobie taki prompt, który pozwoli mi stworzyć bezpieczną aplikację, taką jak ja bym chciał, żeby ona bezpiecznie była. Tak jak powiedzmy robi się w standardach bankowych, a raczej dążyć do tego, aby taki standard był. Tu jak widzicie wygenerowałem masę workflowów w kontakcie z AI. Ono mi wszystko podpowiedziało, jak do tego podejść, jak wygenerować i w tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak Wy sami możecie wytworzyć właśnie taki cały workflow dla Waszego technologicznego stacku. Bo jak pewnie zauważyliście, korzystam z zupełnie innych technologii niż w tamtym tutorialu. Ja wykorzystuję Spring Boot, Java, Postgres oraz Angulara, ale Angulara dopiero w tej drugiej wersji. W pierwszej zrobiłem czysty HTML, CSS i JS, żeby nie komplikować tego sobie przy pracy. Jak zatem podszedłem do tego drugiego projektu? Przede wszystkim znalazłem oferty pracy, które by mnie teoretycznie interesowały i zobaczyłem, jakiego technologicznego stacku tam używają. Przekazałem to wszystko do AI, do odpowiedniego czatu, który jest dostępny w poprzednich odcinkach, antagonistyczny, uniwersalny doradca. Zawsze z niego korzystam, polecam, który na podstawie tej oferty pracy pomógł mi wytworzyć mój obecny stack technologiczny oraz tak zwany 5-etapowy framework, od którego wszystko się zaczęło. To już jest co prawda wersja druga tego frameworka, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak 5-etapowy workflow istnieje, w sensie, że AI może coś takiego nam podpowiedzieć, więc w wersji pierwszej metodą prób i błędów do tego dochodziłem, że w ogóle takie coś mogę zapytać AI. Także polecam, spytajcie o to, on Wam pewnie odpowie. Na koniec tego całego procesu poprosiłem AI, aby wygenerował mi instrukcję obsługi tych wszystkich promptów. W ten sposób wiem, co dokładnie krok po kroku mam wykonać i nie pogubić się w tym wszystkim, ponieważ trochę jednak tego wszystkiego jest. Potem do głowy przyszły mi inne pomysły, to znaczy się, a co jeżeli chciałbym zacząć realizować projekt, który już mam przy użyciu tych nowych instrukcji. No i w taki sposób zacząłem dokładać kolejne workflowy i instrukcja obsługi trochę puchła. Potem zacząłem się zastanawiać, no dobra, utworzę od zera aplikację, ale co dalej? Co jeżeli potem, po jakimś tygodniu, po miesiącu, pół roku stwierdzę, że hola, brakuje mi tego i tego. Jak teraz mam to wszystko dodać? No i w taki sposób rozmawiałem z AI-em cały czas, wiele razy, aż w końcu doszedłem do tego, co mam teraz. W taki sposób, że po prostu zacząłem to testować. W Antigravity na bieżąco zacząłem realizować zerowy etap, w którym mówimy o tym, co tak naprawdę chcemy zrobić, jaki mamy pomysł. On przygotowuje nam requirements, później ten plik requirements wrzucamy do etapu pierwszego, w którym powstaje OpenAPI specyfikacja, później z pierwszego etapu przerzucamy do drugiego etapu pliki, potem z drugiego do trzeciego i tak dalej. A kluczową koncepcją tego wszystkiego była powtarzalność, tak, żebym nie musiał myśleć, co mam zrobić, tylko mam gotową instrukcję i mój problem sprowadza się tak naprawdę do bieżącego, aktywnego uczestniczenia w tym całym procesie. Jeżeli
czyli widzę, że coś AI w trakcie robi błędnego. I w taki oto sposób powstał właśnie ten drugi projekt, wersja druga tego samego pomysłu, ale już bardziej dopracowana, bardziej rozbudowana i tak dalej. A kluczową cechą tego wszystkiego jest po prostu polskie i europejskie prawo, które nakazuje nam, administratorom danych, takich aplikacji, wszystko porządnie zabezpieczyć, aby było zgodne z RODO i masą innych polskich praw, które wymuszają na nas tak naprawdę już z definicji bezpieczeństwo bankowe. Czyli nawet nie mamy aplikacji bankowej, tylko zwykły nawet sklep. Żeby spełnić to całe polskie prawo, już tak naprawdę musimy mieć bezpieczeństwo na poziomie bankowym. Ale jak wiemy, w Polsce prawo działa w taki sposób, że dopóki nas nie przyłapią, no to nie mamy problemu. Ale jak już nas przyłapią, no to już mamy bardzo duży problem. Dlatego nie polecam amerykańskiego podejścia, ponieważ amerykańskie podejścia to jest dokładnie to pierwsze, czyli jak nas nie przyłapią, to nic się nie stanie. Tylko że u nas państwo jednak stara się przyłapać nas. I jak już nas przyłapie, to nie mamy tak jak w Stanach Zjednoczonych, tylko u nas konkretnie nam dowalają wielkie kary i mogą nas całkowicie sponiewierać. Dlatego ta cała koncepcja 5-etapowego frameworka, który rozrósł się do więcej niż 5 etapów, polega na tym, żeby tworzyć takie aplikacje przy użyciu AI, które są dostępne na rynku europejskim, ponieważ ten tak zwany vibe coding to może sprawdza się w Stanach Zjednoczonych, no ale nie na przykład w Polsce. I jedynym zastosowaniem takiego vibe codingu, który widzę, to są aplikacje na nasz własny użytek, czy aplikacje na nasz własny użytek dla innych przedsiębiorców, aby im coś na przykład pokazać. Czyli niekoniecznie mają korzystać z tych aplikacji naszych, które im dostarczymy, ale mamy pewną koncepcję i zamiast na przykład na maila im pisać i tak dalej, no to my możemy sobie na szybko stworzyć taką aplikację i po prostu tylko ten jeden przedsiębiorca korzysta z tej aplikacji, którą stworzyliśmy przy użyciu vibe codingu. To wydaje się być najmniej problematyczne w Polsce. Jeśli uda mi się wytworzyć taki odpowiedni framework, ten 5-etapowy w cudzysłowie, to zamierzam właśnie utworzyć z kilka aplikacji, aby przetestować i zweryfikować, czy faktycznie ten framework, ten cały workflow tak naprawdę ma sens. Także zapraszam do zasubskrybowania kanału, abyście sami mogli się dowiedzieć, czy faktycznie uda mi się to zrobić, czy nie. I na bieżąco będę dawał jakieś prace, które stwierdzę, że są jakimś sukcesem, jakimś kamieniem milowym, którym mogę się podzielić, tak jak zrobiłem to teraz. A kanał na stałe ulega już zmianie. Z game devu przechodzimy do software developmentu. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!